To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Pamiętacie, jak rok temu w powietrze wyleciał cały port w Bejrucie? Wiele wtedy mówiło się o kryzysie ekonomicznym w Libanie i o tym, że mieszkańcy mają już dość nieudolnych polityków i skorumpowanych urzędników. Rok po tragicznej eksplozji w porcie zadajemy zatem pytanie, czy wybuch coś zmienił w Libanie? Odpowiedź? Ależ skąd? Jest jeszcze gorzej. W tym odcinku podcastu Świat niekończący się kryzys gospodarczy w jednym z najpiękniejszych krajów Bliskiego Wschodu. Jeśli ktoś myśli, że w Libanie gorzej już być nie może, to życie pokazuje, że owszem, może. Liban to piękny kraj, ma wiele atrakcji dla turystów. Piękno można podziwiać także z góry, w trakcie lotu widokowego śmigłowcem. To wspaniałe przeżycie, zwłaszcza dla moich dzieci, by móc zobaczyć kraj z powietrza. Mówi jeden z turystów Adib, Libańczyk mieszkający na co dzień w Szwajcarii. W tej historii nie byłoby nic niezwykłego, gdyby nie to, że śmigłowiec należy do libańskiego wojska, a armia, wożąc turystów, zarabia w ten sposób na życie. Dlaczego? Bo w państwowej kasie dramatycznie brakuje pieniędzy. Jesteśmy w stanie wojny, tyle że jest to wojna ekonomiczna. Wymaga ona od nas użycia niekonwencjonalnych środków. Wpadliśmy zatem na pomysł, by zacząć wozić turystów i robić szkolenia dla pilotów. To, co zarabiamy, przeznaczamy na serwis i utrzymanie śmigłowców. To pułkownik Hassan Barakat, rzecznik libańskich sił powietrznych. Liban od niemal 2 lat pogrąża się w gospodarczym chaosie. Jesienią 2019 roku wartość waluty zaczęła systematycznie spadać, a banki przestały być wypłacalne. Ludzie potracili w ten sposób oszczędności życia i nawet nie mogli wyjąć z banków tego, co im zostało. Płaci się teraz w większości libańską walutą. Wcześniej w kraju wszędzie można było płacić zarówno libańską walutą, jak i dolarami. W tej chwili tych dolarów już nie ma. Tak rok temu mówiła Mirana Gabi, Libanka z polskimi korzeniami i szefowa biura Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Bejrucie. Ale to było rok temu. Teraz Libańczycy mogą wyciągnąć z banków jedynie $300 tygodniowo. To sprawia, że jakiekolwiek większe inwestycje, jak na przykład budowa domu, są wręcz niemożliwe. Wynajęcie mieszkania czy płacenie rachunków również nie jest łatwe. Pieniądze są bezwartościowe, a ceny codziennie idą w górę. Taki przerażający przykład. Wynagrodzenie, które dostaje żołnierz libański 2 lata temu po oficjalnej wymianie waluty dostawał $660 na miesiąc, a teraz dostaje ich 45. Mówi Marta Sterna, Polka, która pracuje w jednej z międzynarodowych organizacji pomocowych w Libanie i mieszka w Bejrucie. Powtórzmy, 2 lata temu $660. Teraz $45. To zarobki libańskiego żołnierza. Teraz już zapewne nie dziwi was, dlaczego armia wozi turystów śmigłowcami. Skalę zapaści doskonale widać w stolicy kraju. Prąd jest dostarczany jedynie przez kilka godzin dziennie. W sklepach ceny zmieniają się każdego dnia. Coraz więcej Libańczyków zostaje też weganami i to nie dlatego, że tak chcą, tylko dlatego, że nie mają pieniędzy na jedzenie. W mieście notorycznie brakuje też paliwa. Stacje benzynowe dostawały dostawy tak co 2, co 3 dni. Nie wiadomo, która dostawała tą benzynę, więc trzeba było jakby się dowiadywać, gdzie można ustawić się w kolejkę. I w kolejki w Bejrucie czasami stało się po 5 godzin. Jak się miało szczęście, wyjechało się poza Bejrut, to może pół godziny do godziny, ale generalnie dużo stresu, bo mimo że ludzie mają samochody, to po prostu nawet jeżeli mają pieniądze, to nie są w stanie napełnić benzyną, paliwem swojego pojazdu, więc oczywiście to wpływa na to, że nie można dojechać do pracy. A mówimy przecież o stolicy. Na prowincji jest jeszcze gorzej.
Położone na północy kraju miasto Trypolis nigdy nie słynęło z bogactwa. Od zawsze mieszkali tu ubodzy sunnici. Taha pokazuje swoją piekarnię. Kiedyś tętniło tu życie, dzisiaj wieje wiatr. Libańczyk zatrudniał 25 osób, dzisiaj zaledwie 3. Tu przy tym stole stały zazwyczaj 3 osoby i wyrabiały chleb. Tam dalej stali sprzedawcy, a na sali przy stolikach siedzieli klienci. Teraz jest pusto, nic się nie dzieje. Obecnie pracujemy tylko wtedy, gdy mamy prąd. Szacuje się, że w całym Libanie już połowa ludności żyje w ubóstwie. Na północy w Trypolisie jest jeszcze gorzej. Ludzie potracili pracę, oszczędności, nie mają za co kupić jedzenia. Jeśli akurat mam pieniądze, to jem, a jeśli nie, to nic nie jem. W mojej lodówce nie znajdziesz mięsa czy sera, są tylko woda i chleb. To Nasha, 73-letnia Libanka, która żyje w garażu i wszystko co ma to jedynie kilka ubrań. Młodzi Libańczycy coraz częściej nie chodzą do szkoły, bo muszą zarobić na utrzymanie rodziny. Tak jak 16-letni Shadi. Jestem młody, a któregoś dnia obudziłem się i zdałem sobie sprawę, że żyję w biedzie. Wszystko jest drogie. Nie stać mnie, żeby pójść do parku rozrywki czy na plażę. Od rana do wieczora pracuję, a jak wrócę do domu, to po prostu idę spać. Liban przez lata uznawany był za perłę regionu. Nazywany był nawet Szwajcarią Bliskiego Wschodu, a co roku tysiące turystów z całego świata przyjeżdżało, by podziwiać nie tylko Bejrut, ale także nadmorskie kurorty czy maryjne sanktuarium w Harisie. W samej stolicy w porcie zacumowane były drogie jachty, a na głównej ulicy handlowej w barach bawiła się złota libańska młodzież. Jesienią 2019 roku na ulicę wychodziły tysiące ludzi, którym banki nie chciały wypłacać pieniędzy. Politycy robili tylko pozorne ruchy, a kryzys postępował. W sierpniu 2020 roku na Bejrut spadł kolejny cios. Eksplozja 3000 ton niezabezpieczonych chemikaliów nie tylko zabiła ponad 200 osób, ale też zrujnowała część miasta, a tysiące osób wpędziła w traumę. Dzieła zniszczenia dokończył koronawirus. O tym, jak jest źle, świadczą choćby liczby. Przez ostatnie 2 lata wartość libańskiej waluty spadła o 90%. Jak mówi Marta Sterna, Bejrut nie ma nawet pieniędzy na oświetlenie czy wywóz śmieci. Pracowałam w innych krajach, ale nie widziałam na własnej skórze takiego upadku ekonomicznego i politycznego, który wpływa także na moje życie i to tak bardzo, bardzo odczuwam to na własnej skórze. Jak przyjechaliśmy 1,5 roku temu, to jak wychodziłam na ulicę, to były latarnie, świeciły się światła, a teraz jak wychodzę, to przeważnie jest ciemno, bo właśnie oświetlenie publiczne nie funkcjonuje, a tak samo światła na ulicach, czerwone, zielone, nie działają i trudno się prowadzi samochód wieczorem. W Libanie trwa też nieustanny kryzys polityczny. Co kilka tygodni rząd podaje się do dymisji i tworzony jest nowy rząd, który również rezygnuje. W kraju jednak nie zmienia się nic, bo politycy, w tym przywódcy grup etnicznych, zajęci są głównie utrzymaniem wpływów i walką między sobą. Po wybuchu w porcie władze obiecywały rozliczyć winnych. Do dzisiaj to nie nastąpiło. Więcej o libańskiej polityce, która jest jedną z przyczyn obecnej sytuacji, opowiemy za chwilę. Teraz mam jeszcze dla Was zaproszenie na naszego Instagrama @The World. Znajdziecie tam zdjęcia Bejrutu zrobione rok temu po eksplozji w porcie. Zajrzyjcie tam i polecajcie nas swoim znajomym. To jest podcast Świat. Od ponad 3 dekad władza w Libanie podzielona jest między kilka grup etnicznych, w tym te najważniejsze – szyitów, sunnitów i chrześcijan. Każda z tych grup ma swój obszar wpływów, swoich polityków i urzędników. System został wymyślony po to, aby nie powtórzyła się krwawa wojna domowa z lat 80. ubiegłego stulecia. Efektem takiego systemu są jednak gigantyczna korupcja i brak odpowiedzialności polityków za państwo, bo każda grupa kontroluje jedynie swój własny obszar. To wszystko wyjaśni nam teraz Greg Karlstrom, korespondent tygodnika The Economist w Bejrucie. Rozmowę zacząłem od pytania, dlaczego 2 lata temu w Libanie doszło do finansowej zapaści.
The direct cause of the crisis in Lebanon is just the fact that Lebanon has had an unsustainable economic model for many years. Bezpośrednią przyczyną kryzysu w Libanie jest fakt, że kraj od lat ma niestabilny model gospodarczy. Gospodarka jest bezproduktywna, niczego nie wytwarza, a oparta jest na imporcie. Liban finansował to wszystko poprzez sztucznie zawyżany poziom waluty, co także sztucznie zawyżało poziom życia. To wszystko mogło działać tylko dzięki sektorowi finansowemu, ale ten z kolei jest kilka razy większy od całej gospodarki. Sektor bankowy jest po prostu nieproporcjonalny w stosunku do gospodarki. Than the Lebanese economy. There was a banking sector in Lebanon that was just totally disproportionate to the size of the Lebanese economy. But the problem is to sustain this peg. Problem w tym, że aby utrzymać poziom waluty, sektor bankowy musiał się rozwijać, czyli depozyty w bankach musiały stale rosnąć. W pewnym momencie to zaczęło przypominać piramidę finansową, w którą cały czas trzeba wpompowywać pieniądze, żeby w ogóle działała. W ostatnich latach jednak pieniądze się skończyły, a Liban został z wydatkami, które są znacznie większe niż zasoby. Grossly exceeded its assets. Także system polityczny odgrywa tutaj kluczową rolę. If you go back to October 2019 when the financial crisis began and when we also had Jeśli wrócimy do października 2019 roku, kiedy zaczął się kryzys ekonomiczny i kiedy rozpoczęły się masowe protesty w Libanie, wtedy premierem był Saad Hariri. Wówczas ustąpił on ze stanowiska. Wiele osób mówiło mi wtedy, że podał się do dymisji tylko po to, żeby się odsunąć i pozwolić innemu premierowi odpowiadać za przeprowadzanie trudnych reform, bo one byłyby bardzo niepopularne społecznie. On natomiast chciał gładko wrócić za jakiś czas jako zbawca narodu. Problem jednak w tym, że przez ostatnie 2 lata system polityczny w Libanie stał się całkowicie sparaliżowany. W ubiegłym roku kraj nie był w stanie spłacić długów i nie dogadał się z wierzycielami, a rozmowy o pożyczce z Międzynarodowym Funduszem Walutowym nie posunęły się naprzód. Klasa polityczna nie jest bowiem w stanie poradzić sobie z konsekwencjami kryzysu finansowego. Teraz Hariri znów podał się do dymisji i wydaje się, że w Libanie nie będzie nowego rządu do czasu wyborów parlamentarnych w przyszłym roku. To oznacza, że mamy przed sobą 12 miesięcy, kiedy nic się nie będzie dało zrobić. Czyli w takim razie ten system polityczny w Libanie stworzony po wojnie domowej tylko utrudnia wyjście z tego paraliżu. Tak, z pewnością jest to przeszkoda. To jest system, w którym rozdzielasz ministerstwa czy władze na podstawie grup etnicznych, aby w ten sposób każdą z tych grup i każdego z przywódców uszczęśliwić. To tylko przeszkadza w skutecznym rządzeniu. Popatrzmy jeszcze raz na te protesty z 2019 roku. Przez moment wydawało się, że ten system się kończy. 1 milion Libańczyków, czyli ogromna część populacji, wyszło na ulicę, bo chciało zmian. Ale teraz, gdy Liban jest w coraz głębszym kryzysie ekonomicznym, ten system dostał niejako nowe życie. Ludzie bowiem są już tak zdesperowani, by dostać podstawowe dobra, takie jak leki, paliwo, prąd czy inne rzeczy, których państwo nie jest im w stanie zapewnić, że politycy w nowych wyborach będą mogli bardzo tanio kupić sobie poparcie. That the political parties, I think, as we head towards elections next year, the political parties are going to find it very inexpensive to sort of buy support and buy voters. W ostatnich miesiącach słyszałem od ludzi, że jeden głos można było kupić za $100. W przyszłorocznych wyborach głos może już kosztować zaledwie $10. Ludzie nie mają bowiem podstawowych dóbr, więc politycy łatwo będą mogli zdobyć poparcie, rozdając paliwo, leki czy jedzenie. So I think these political parties are going to find it quite easy to buy support in next year's election by distributing again things like fuel, medicine, food. I think what we've seen now is that Teraz okazuje się, że nie tylko system polityczny pozwolił na dekady korupcji i nieudolności, ale w dodatku nie ma już czego rozdawać. Pomysł, że będziemy różnym grupom rozdawać stanowiska w ministerstwach, czy dostęp do określonych dóbr, czy pieniędzy już nie działa. Kraj jest bowiem bankrutem i nie ma już czego rozdawać. Grupy polityczne natomiast wciąż się kłócą o stanowiska, tak jakby było jeszcze co kraść, jakby były jeszcze wpływy, które można posiąść. Something left to steal, as if there is still patronage and spoils left for them to obtain. Greg Karlstrom, korespondent tygodnika The Economist w Bejrucie, kończy ten odcinek podcastu Świat. Przypominam, że nowe odcinki możecie znaleźć w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl.
oraz na innych dobrych platformach podcastowych: Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Jak zawsze zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Światu_The World i do subskrypcji kanału na YouTube, gdzie w każdy piątek znajdziecie również premiery filmowe. Dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.